Nasz Bór, witam Was w pierwszym odcinku rykowiskowym. Jesteśmy na pierwszym wyjściu. Jak widzicie, ja ubrany tylko w koszulę. Wyjeżdżaliśmy z domu, było 27 stopni, dojechaliśmy tutaj, było 22. Jest 22. Lekko wieje wiatr, ale jutro przełamanie pogody. Dzisiaj 13 stopni, jutro już ma być w ciągu dnia około 15. Przepraszam, dzisiaj jest 13 września, 13 stopni. Jutro w ciągu dnia ma być około 15. No może w końcu ta temperatura zejdzie bliżej wartości jednocyfrowej, przynajmniej nad ranem. No ale już 13 wrzesień, no to w każdym bądź razie coś już powinno się tutaj w tych górach Pyszczyckich dziać. Z racji tego, że jeszcze jutro i pojutrze zobaczymy, jaka będzie pogoda. Planujemy sobie tutaj przyjść, posłuchać, pooglądać, poszukać tych byków, zobaczyć, co się tutaj dzieje, pooglądać te ogólnie chmary jeleni. Natomiast później gdzieś tam jedziemy w Polskę, gdzieś będziemy dalej nagrywać i wrócimy koło 20 z powrotem tutaj. Co ciekawe, no jak widzicie, ekwipunek rykowiskowy. Od razu powiem, że w jednym z kolejnych odcinków, odpowiadając na 3 wiadomości od widzów, muszę Wam powiedzieć, że pokażę Wam, co tam u mnie w plecaku jest, bo niektórzy już pytają, co u mnie w plecaku, co ja noszę w tym plecaku. Wcale tam dużo rzeczy nie ma, pomijając sprzęt do nagrywania, jak idę sam. Natomiast pewne rzeczy tam są i powiedziałem, że zrobimy taki materiał, sobie gdzieś tutaj w lesie na spokojnie Wam to pokażę. O chwilę obecną plecak leży z tyłu, ale do tego sobie dojdziemy w jednym z kolejnych odcinków. Standardowo pastorał, załadujemy sobie broń. Jak rykowisko, no to moi drodzy, to Kiplow. Tym bardziej, że broń dedykowana do polowania z podchodu, do polowania w górach, wymagająca precyzji, 8,57 JRS, kula RWS, 12,7 grama. I teraz nie wiem, Uni czy ID, powiedzmy, że paczki musicie sprawdzić. Sobie przybliżę, wyostrzę nad kulę. Chyba się wyostrzyło. Tak? No. No. O jest! Wow. Nie, na pierwszym wyjściu byka to musiał być dobry byk, żeby strzelać. Załadujmy sobie. Niech jest załadowany. Napinacz spuszczony. Więc będziemy tutaj w pasku 2. Zawsze już teraz będą całe rykowisko z nami chodzić. Tuba do ryczenia. Ja tam taki wabierz jak Tomek Górzyński. Pozdrawiamy Tomka, nie jestem, ale wziąłem. W razie czego nie wiem w ogóle, czy ryczą u nas. Nie mam pojęcia. Jeszcze 2-3 dni temu nie ryczały. Ale mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałem pokazać. Dostałem nowy katalog Blazera. Zobaczcie, jak jest ładnie zrobiony. Okładka w formie kamuflażu afrykańskiego, skóry zebry. Pełno fajnych nowych rzeczy, ciuchów. Wiecie dobrze, że ja jestem fanem trochę marki Blazer. Nie ukrywam tego. Ja nie będę. Na obrazku widać. Tak, na obrazku widać. Mało tego, mamy pełny przegląd amunicji dostępnej, Blazer CDP, mamy, słuchajcie, wszystkie jednostki śrutowe, kulowe, no i moje ulubione. Ja to Wam powiem tak, że ja do takich katalogów to mam sentyment. Tutaj mamy sztucery górskie, kniejówki i zaraz sobie wrócę do tego, a tak Wam pokażę. Słuchajcie, zrobimy konkurs z tym, także jak ktoś by chciał taki katalog Blazera, bo mam chyba 4, to bardzo chętnie jeden wyślę. Jednego już mi przejął Staszek, u siebie w pokoju i sobie codziennie ogląda. On nie jest oczywiście w języku polskim, jest po angielsku. Stachu jeszcze po angielsku nie czyta, no w ogóle się dopiero uczy czytać, jak dopiero poszedł do szkoły. Natomiast do angielskiego jeszcze mu trochę brakuje, ale myślę, że opanuje ten obcy język, tak jak nam potrzebny wszystkim. Natomiast tu mamy wszystko tak fajnie pokazane. No nie, no co Wam będę mówił, zrobimy konkurs w tym odcinku, wymyślę tylko jaki, bo teraz padłem na ten pomysł, żeby zrobić ten konkurs. I taki katalog Blazera wyślemy dla kogoś. Na pewno będzie konkurs komentarzem, ale zaraz wymyślę jaki, tylko na razie sobie tam pójdziemy. Mam ambonę, daleko postawiliśmy nową ambonę, pójdziemy na tę ambonę, siądziemy, zobaczymy, co się dzieje, posiedzimy, no i może po drodze coś jakieś zielenie zobaczymy. Ale wracam, dlaczego ja mam sentyment do katalogów? Ano dlatego, że jak ja byłem taki w wieku, nie wiem, 10-12 lat, to te katalogi były bardzo popularne. Taki gruby katalog Franconi na przykład i tam zawsze można było poglądać sobie te różne jednostki broni, wszystkie gazety myśliwskie, które były jakiekolwiek reklamy, opisy. No i teraz takich katalogów, jak robi Blazer, nie wiem, czy inne firmy robią, musiałbym sprawdzić, natomiast ten jest fajnie, bo jest kompletny. Mamy wszystko, słuchajcie, broń kulową, broń kombinowaną, broń śrutową, kalibry, odzież, buty, praktycznie wsio.
I jak ktoś się nudzi, to sobie może taki katalog przejrzeć. Plecaki, od razu mi się właśnie otworzyło na plecakach i pokrowcach i mamy kompletnie, absolutnie wszystko. Zostawiamy katalog w aucie, bierzemy sprzęt i powoli idziemy się przejść. Więc oglądajcie uważnie. Mam nadzieję, że uda nam się jakieś jelenie nagrać. Tutaj zawsze były jelenie. Tam za nami, my jesteśmy na szczycie góry. No słuchajcie, praktycznie na samym szczycie. Po lewej w dole Młodniki, po prawej za szczytem. Tam jest taki skłon mocny i tam już są pola. Więc mam nadzieję, że te weksle jeleni tutaj są uczęszczane. Oczywiście, ale to powiem Wam później, bo wiem, że dużo osób ogląda mnie młodych, ale oglądają mnie też myśliwi starsi. Oni o tym doskonale wiedzą, a młodym być może uda nam się coś pokazać, ale to sobie porozmawiamy idąc dalej na podchód. Zostawiam katalog w aucie i ruszamy na spacer. Zobaczcie, jedno podmokłe miejsce, jedna wyschnięta kałuża. Mamy odbite tropy lisa, niedoliska, młodego lisa. Mamy odbite tropy jeleni, widać ewidentnie trop łani i widać tutaj trop byka. Więc jak Wam wspomniałem wcześniej, jak idąc tutaj, ja tu nie byłem, jest wrzesień, ostatni raz tu byłem, nie liczę tego jak stawialiśmy ambonę, w listopadzie ubiegłego roku, prawie rok nas tu nie było. Więc nie wiem co się tu dzieje. Dojeżdżając tutaj, objechaliśmy dookoła, bo wiatr zachodni, więc żeby iść pod wiatr, miałem zamiar iść z tamtej strony, ale szlibyśmy z wiatrem, więc objechaliśmy z drugiej strony, idziemy po prostu tą drogą. Już widziałem, że na dole jest sprowadzona zrywka, więc odjechaliśmy jeszcze wyżej i mam nadzieję, że coś tutaj się będzie działo. Wiadomo, że jak jest ruch w lesie, grzybiarze, pracują drwale, no to w tym momencie zwierzyna się przesuwa. I tutaj tylko doszliśmy i to nie są, ja uważam też, że tropy bardzo świeże, ale to nie są też tropy stare. Więc coś tutaj chodzi i tą drogą jakieś zielenie się tutaj kręcą. Idziemy dalej, nas interesują weksle przecinające drogę. Nie wzdłuż drogi, tylko przecinające i sobie popatrzymy. Tam są dalej grodzenia i między grodzeniami zawsze była waga zwierzyny. Idziemy i zobaczymy. Jakby jeleni nie było, można grzybów nazbierać. Michał, masz jakąś reklamówkę? Nie mam niestety. Ja też nie mam, ale grzyby są. Kieszeni też nie ma, ale ty masz kieszeni. Nie będę pchał do kieszeni, ale grzyby są. Odeszliśmy od auta jakiś kilometr. Tropy, które Wam pokazałem wcześniej, już świadczą o tym, że jelenie tutaj są. I teraz pokażę Wam, Michał zoomuje, bo nie będziemy tam szli, ale pokażę Wam zaraz kolejny ślad, który świadczy o tym, że gdzieś tutaj jest byk. Pięknie wyczemchany świerk na środku zrębu, na środku uprawy. Widać, że się tu wycierał. On już jest oczywiście obeschnięty, ponieważ mamy połowę września. Podejrzewam, że ten byk się tutaj wycierał końcem lipca. Także zaraz zobaczycie. Kolejny ślad
świadczący o tym, że są tu jelenie. Świeżo zmącona woda, bardzo intensywny zapach jeleni. Tego Wam nie przekażę, ale to jest jakby kolejny już ślad zapachowy, natomiast cały czas nas obsiadają te jeleniówki, więc jak siądzie tak, żeby nagrać, to pokażę Wam kolejny ślad, który też świadczy o tym, że jesteśmy w dobrym miejscu. Ale jest totalnie, absolutna cisza. Las milczy. Idziemy dalej. Doszliśmy do miejsca docelowego. Kurde, myślimy, że tutaj bliżej. Słuchajcie, szliśmy. Co by źle chyba wyliczyłem trasę. Siądziemy na ambonie. Nie mamy długo nie posiedzimy. W lesie ten zmrok zapada szybciej niż na polach, niż na łąkach. Więc wejdziemy, posiedzimy, zobaczymy, posłuchamy. Jeszcze nie słyszałem ryku sudeckiego jelenia w tym sezonie. No, bywa i tak. Odnośnie konkursu. Kto tam by chciał z Was ten katalog Blazera? Napiszcie w jednym zdaniu, dlaczego byście chcieli, i podpiszcie się imieniem, a osobami, które rozstrzygną ten konkurs, będzie Kornelka, która już pięknie czyta, więc ona tam napisze w komentarzu, nawet ma swoje konto, słuchajcie, na Gmailu, więc ona się podpisze i komu wyślemy katalog. Także piszcie. Myślę, że od momentu ukazania się, rozstrzygnięcie konkursu 7 do 8 dni od momentu ukazania się tego odcinka, bo nie wiem, kiedy go wyemitujemy. Na koniec jeszcze zostańcie. Mam jeszcze dla Was jeden wabik, którego nie zabrałem, bo zostawiłem w aucie, przypomniało mi się teraz, ale pokazywałem go w jednym z poprzednich odcinków, ale może ktoś z Was nie oglądał, to pokażę Wam jeszcze wabik ględzenie łani, który jest bardzo chętnie wykorzystywany przez Czechów i Słowaków, ale został w aucie. Dobra, wchodzimy na górę i na tej pięknej drągowinie posiedzimy, otworzymy te wszystkie lufty i posłuchamy, czy te byki tu ryczą, czy nie. Idziemy na górę. Słuchajcie, może niektórzy z Was by chcieli sobie taką ambonę zamówić, bo ja nie ukrywam, ja jej sam nie robiłem, zamówiłem. Robił ją kolega Wojtek, ale ambony są naprawdę solidne. Już pokazywałem Wam w jednym z ostatnich odcinków, no z ostatnich, wcześniejszych, tak? U mnie tych ambon stoi naprawdę dużo. O, właśnie miałem Wam to pokazać. Kolejny ślad na to, że jelenie tu są. Jeszcze wyostrze. Wyostrzyło się. Tak. Więc Wojtek te ambony nam stawia. Notabene w ciągu teraz do 2 tygodni obiecał mi, pewnie jak to oglądacie Wy, to może już te ambony stoją, ale jeszcze 3 mamy zamówione. Natomiast miejsce, w którym stawiacie ambonę, musi być naprawdę dobrze przemyślane. Dlatego, że ta ambona ma Wam posłużyć kilka albo kilkanaście lat. Jeżeli będziecie o nią dbać, remontować, pierwsze co jest do wymiany to oczywiście szczeble, no to będziecie z niej polować długo. Dlaczego ona tutaj stoi? Dlatego, że tutaj była robiona wycinka, nie było kompletnego zrębu, ale był przerzedzony las. Po prawej stronie mamy młodnik i przed nami są młodniki. To jest też weksel tej zwierzyny, bo ta zwierzyna bardzo często tędy przechodzi i tutaj można polować w okresie jesienno-zimowym praktycznie cały czas. My na jelenie polujemy od połowy września, tutaj w górach, w lesie, bo oczywiście na polach polujemy zgodnie z kalendarzem polowań, natomiast tutaj mniej więcej od połowy września. I będzie można z tej ambony zapolować na rykowisku, będzie można z niej zapolować później na jeleniołanie, na cielaki. I tu jest też, wchodzi o to, że jest w miarę dobry dojazd, żeby tą tuszę w miarę sprawnie ściągnąć, co w górach ma kolosalne znaczenie. Ktoś, kto nie polował w górach, to nie ma pojęcia o tym.
Natomiast tam dalej, po prawej stronie jest Młodnik. Na dole jest kompleks Młodników i ten jeleń tędy właśnie ciągnie i tędy przechodzi. Zwierzyna w górach też nie idzie, słuchajcie, równo pod górę i równo z góry schodzi, tylko trawersuje. Więc bardzo często te jelenie ciągną po prostu, u nas to się mówi na szagę. Przechodzi z jednej strony na drugą i tu jest ta widoczność, tutaj widać na 250 metrów, zaraz wam powiem. Przecież mam dalej niż w lornetce. Do ściany Młodnika jest 248 metrów tam zbierzyłem, to sobie palę 250, ale 248 metrów, więc na 250 metrów w każdą stronę widać, więc zobaczcie, macie widoczność jakby pół kilometra, 250 w prawo, 250 w lewo, 250 do przodu, z tyłu widać mniej, bo jest gęściej, ale bardzo często jeleń również wychodzi na takie połoniny, na rzadszy las, gdzie ta trawa szybciej dojrzewa, ma większy dostęp do słońca i tutaj właśnie jest takie miejsce, a że jest to między Młodnikami, jakby jakiś byk ryczał, to przecież ja na ambonie nie usiedzę, że będziemy go podchodzili, no ale jeżeli nic nie ryczy, to posiedzimy. Także tak to pokrótce o lokalizacji. Aha, i mamy tu gości tam do góry nad moją głową. Zaraz zobaczycie, przepiękny domek na tej ambonie zbudowali sobie inni mieszkańcy tego lasu, niekoniecznie za bardzo proszeni. Idzie to. Słychać? Ryczą. Dosyć późno zaczęły ryczeć, o godzinie 19. Znaczy, nie wiem, czy zaczęły. Ja się odzwałem, od razu wam mówię, ja to nie jestem babiarz, nie potrafię dobrze ryczeć, ale coś tam stękłem, jękłem i zaczęły się odzywać. Ryczą na dwa byki. Jeden jest tutaj od nas jakieś 300 metrów, drugi jest 300 metrów do góry powyżej. Mniej więcej wiem, gdzie one są, dlatego trzeba atakować rano. Są w fajnym miejscu pod względem nagrywania. Uważam, że jeżeli będziemy mieli odrobinę szczęścia i nie spierdzilimy tego, to się jutro coś uda nagrać, zobaczyć chociaż te byki, co to za byki są. Ale zaczęły ryczeć. Zdziwiony jestem faktem, że nic na dole nie ryczy. Tam jest zawsze rykowisko, zawsze tam było to rykowisko fajne, ale mamy tam szpiega swojego. Szymek jest z nami. Szymek wziął jedną kamerę i poszedł na dół. Zostawiliśmy go tam i tam ma sobie spacerować. To jest, jakby chciał być myśliwym, to byłby wybitnie dobry myśliwy. Umie się zachować w lesie, umie podejść zwierzynę. On potrafi podejść byki. Zaczynają teraz ryczeć dopiero. Umie podejść byki, nagrać je telefonem, słuchajcie. Więc jest tam gdzieś na dole i sobie krąży. A my powoli zejdziemy i pójdziemy w stronę samochodu. Wiem, że te jelenie są tutaj. Tam są dwa takie fajne młodniki. I te młodniki są takie, jakby wam to zobrazować, mniej więcej tak jak Mariusz strzelił byka w tamtym roku. Więc mam nadzieję, że Mariusza mi się uda wyciągnąć po 20. I Maniek pójdzie z nami i byka strzeli. Dobra. A teraz posiedzimy jeszcze 2-3 minutki, schodzimy i idziemy w stronę samochodu. Pierwsze wyjście rykowiskowe w Sudetach.
uważam za zakończone. Powiem Wam tak, rykowisko słychać, się zaczęło. Natomiast tutaj po promieniu powiedzmy 400 metrów maksymalnie ryczało 4 albo 5 byków. Wydaje mi się, że 4. 2 były nad nami i 2 były z tamtej strony, w tym młodniku. Albo za tym młodnikiem, może łanie wyszły z tamtej strony młodnika i pociągły byki dalej. A jeszcze jeden tu był. A tutaj się jeden odezwał jeszcze, ale tu jakiś taki, aby go coś bolało, się odezwał. Taki młody byk. No to 5, mogę powiedzieć śmiało, że było 5 byków. Rykowisko dopiero startuje, dopiero się zaczyna, więc dzisiejszy odcinek nie dobiega końca, więc idziemy z Michałem rano na podchód. Wiemy, że one są tam. Musimy zmienić drogę na jedną wyżej, czyli już na tą totalnie na samym szczycie, która idzie. Zajedziemy sobie tam od takiej kapliczki, zostawimy auto skoro świt i powolutku spróbujemy tej jelenie podejść. Co nam z tego wyjdzie, nie wiem, ale mam nadzieję, że rano będą ryczały. Będzie na pewno chłodniej, byle tylko nie wiał wiatr. I tyle. Widzimy się na porannym wyjściu. W drugiej części materiału zobaczycie to jeszcze raz ten wabik, o którym Wam wspomniałem. No i czekam na Wasze komentarze, kto chce katalog Blazera. Nie mówię definitywnie dashbur. Kończymy polowanie, więc dashbur. Polowanie udane, bo nie widzieliśmy jeleni, od razu mówię. Może jak będziemy wracać, to jeszcze dzika strzelimy. Są tu dziki. Czasami można spotkać. My zawsze mamy takie szczęście z Michałem, że na rykowisku spotykamy te dziki rano. Głównie rano. Ale zobaczymy, co będzie w tym odcinku na kolejnym wyjściu porannym. Także do zobaczenia w Górach Bystrzyckich. Dashbur. Dashbur na kolejnym wyjściu. Jesteśmy z Michałem przed 6 rano już w łowisku. Przyjechaliśmy deczko wcześniej posłuchać. Jeszcze ciemno jest, ale jest totalna cisza. Nic byki nie ryczą. Liczyłem, że temperatura przez noc spadnie. Nie spadła. Jest w tej chwili 15 stopni tutaj. Oczywiście na plusie. I powiem Wam, że cisza. Ale nic, jesteśmy w miejscu, gdzie nie jednego jelenia z Michałem nagraliśmy, nie jednego dzika też nagraliśmy i nawet się udało upolować do odcinka. Więc przejdziemy, zobaczymy. Zmieniliśmy lokalizację od tej ambony, w której siedzieliśmy po południu. Przyszliśmy w to miejsce, gdzie te byki się odzywały. No może coś tutaj spotkamy, ale musi się zrobić jeszcze trochę jaśniej, bo polujemy na lesie świerkowym. Więc ciężko, że tak powiem, wypatrzeć po prostu zwierzynę, a iść i płoszyć to bez sensu. Jakby ryczały, byśmy sobie obrali kierunek na któregoś byka, ale że nie ryczą, no to przejdziemy jedną drogą, skręcimy sobie w prawo, wejdziemy sobie do góry z powrotem i popatrzymy, co się tu dzieje. Ruszamy.
Jest byk. Ale taki byk nas nie interesuje. Ponagrywaj. Myłkus był, a to nie jest myłkus. Ciekawe ile metrów takich jest, zaraz ci powiem. Byka. 99. Ty, to jest myłkus. Ty, to jest myłkus. Weź no statystyki zbliżenia. No jasne, że myłkus. Przygotuj się. Słuchajcie, byki nie ryczały. Podchodzimy, idziemy z Michałem. Z nóżki na nóżkę, z nóżki na nóżkę. Widać, bo ja nagrywałem tak długo. Nagrywałeś? No, żeśmy podchodzili długo. Długo żeśmy podchodzili i obserwowałem, co się dzieje. Zero ryku, nic. Kamienie były, nie wszystkim kurczę. Tak. I wychodzę tutaj na skraj, patrzę, są jelenie. I był byk. Nie zwróciłem uwagi, bo jakiś taki słaby. Mówię, młody byk. Mówię, tak sobie pomyślałem, że chociaż to myłkus był. Jak przyjrzeliśmy się dokładnie, patrzę, no myłkus. Bo taką odnogę z tyłu jeszcze jedną, to nie jest mocny byk. Nie jest stary byk. To jest byk wieku około 4 lat, 4 może 5. Popatrzymy później w zęby. Miał tą chmarę taką sporą tytułań, było nie wiem, z 7-8. No. Jeszcze ciele było? Tak, ciele było całe w centki, jeszcze było takie większe ciele. No i oglądaliśmy. No w końcu mówię, przyjrzałem się w końcu w lornetce, bo tak nie zwracałem uwagi na tego byka, szukałem innego. Mówię, może to jest kibic, może jest inny byk z nimi. I ja patrzę, to myłkus. I mówię, dobra, no to już decyzja mogła być tylko jedna. K95, zobaczcie od razu okazję zobaczyć, jak strzela K95 amunicją RWS-a. Jak pięknie obaliło byka w ogniu. Dystans 99 metrów, bo sobie zmierzyłem cajsem wcześniej. Więc książkowo, strzelnicowo podejście, strzał, byk pada w ogniu, gaśnie. Teraz mamy masę pracy, ale idziemy do byka. Teraz zobaczycie byka. Przeładuję sobie broń tylko.
A to ta kula, co nam wczoraj spadła, Misiek, bo ja ją włożyłem. Mówiłem. Ja ją włożyłem do kieszeni osobno. Chusteczkę do kieszeni. Cyk. I możemy iść. Idziemy zobaczyć. Doszliśmy już do naszego jelenia. Fajny myłku, słuchajcie, nie wiem, mocny wyg, ale ja już go widzę. Tutaj sobie ułożyliśmy go z Michałem, więc przed wszystkim musimy oderwać gałązkę. O, to już ciężko idzie. Pamiętajcie, że ostatni kęs i złom należy łamać, a nie ciąć nożem. To tak na przyszłość. Zobaczycie, fajny myłku. Słuchajcie, ja tych byków 5-6 kilowych, bo takie tutaj chodzą, mam naprawdę dużo i szukałem czegoś fajnego, ciekawego i udało się. Pierwszego byka, którego zobaczyliśmy, którego się udało nagrać i od razu myłkus. Idziemy do naszego jelenia. Także święty Hubert nam podarzył. Tutaj mamy formę, powiedzmy, ósmaka. Nawet nie, bo to ta odnoga na pewno nie ma tych centymetrów. Natomiast tu mamy deformację tej kij. Jedna odnoga w tył. Tu jest jeszcze taki hak. Normalnie oczniak, opierak, grot. No i tutaj mamy takie z tyłu, możecie zobaczyć. I przepiękna odnoga do tyłu. No i ten taki ząb jest dziwny. Tak, to jest z tyłu, tak. No, gdzieś w momencie nakładania szczypuli mu się uszkodzić i powstała taka deformacja. Powiem wam, że sam jeleń, sam byk, no ciekawy, tak? No myłkusów się nie strzela na co dzień. Z rogaczami wygląda to inaczej, z bykami też inaczej. Przy rogaczach tych myłkusów jest zdecydowanie więcej, z bykami różnie. Ale fajny, to dla mnie, mimo że nie jest dokazały, nie jest to wieniec jakiś medalowy, ale jest to wieniec ciekawy. To jest wieniec taki, który jest totalnie niepowtarzalny. Dziesiątaki jednostronnie koronne, dwunastaki jednostronnie koronne, obustronnie koronne. Słuchajcie, wszystkie dziesiątaki niekoronne to są takie byki, które się na co dzień widuje i na co dzień się strzela. Natomiast takiego byka ciężko, tak? Ja jestem tak zadowolony, no bo fajne polowanie. Wczoraj żeśmy je tu słyszeli, że tutaj ryczały. Nie wiem, czy on ryczał. Myślę, że nie, on jest za młody, ten byk. Ten byk ma, jeszcze w zęby nie patrzyłem, ale tak jak widzieliście na nagraniu, myślę, że około 4, może 5 lat. Raczej mi się skłaniał ku 4. I tu w tym rejonie ryczały. My siedzieliśmy niżej, też na tym samym rewirze byliśmy, tylko byliśmy tu po prostu drogę niżej i słyszeliśmy je tutaj gdzieś. No i mówię do Michała, rano jedziemy, może będą ryczały. Nie ryczały, w ogóle nie słyszeliśmy ani jednego byka, ale też liczyłem troszeczkę z taką nadzieją, przyjechałem tutaj, że będziemy mieli może dziki, tak? Bo bardzo często tutaj dziki przechodzą. No i co? No ale niestety, no dzików nie było. Były jelenie, tak? Udało się podejść pięknie chmarę na drągowinie z kraju Młodnika i takiego oto pięknego myłkusa udało się upolować. Także jako na sam koniec, ci co dotrwali do końca, muszę wam przedstawić jedną rzecz, bo sobie zaraz my jeszcze z Michałem porobimy ładne zdjęcia. To jest mój pastorał Blazera, wersja 1, tutaj możecie zobaczyć i tak jak on stoi, wystawiam go na sprzedaż. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, obniżam cenę o 60% od wartości ceny rynkowej, czyli wystawiam go za kwotę około 600 zł, plus koszty wysyłki. On jest oczywiście w 100% sprawny, natomiast zmieniam na 2. A powiem wam dlaczego, żeby nie było niejasności. Pastorał nowy Blazera kosztuje 1500 zł. Natomiast ten wystawiam go do sprzedaży, kto będzie go chciał, możecie napisać maila sudecka@gmail.com, kto pierwszy, ten lepszy. A sprzedaję go z jednego powodu, ponieważ w 2 te widełki w tej wersji ruchomej, która jest tutaj, mają blokadę. W 1 tej blokady nie mają. Ja go mam od początku i
wypadają, więc ktoś sobie musi tego pilnować. To są nowe widełki, bo już jedne zgubiłem, więc kupiłem, to są nóweczki, więc kupiłem, włożyłem i mam, i pilnuję. Ale denerwuje mnie to, więc często mi wypadają też w samochodzie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany karbonowym pastorałym blazerem wersją 1, to za 600 do oddania składa się, wszystko działa w 100%, tylko te widełki wypadające mnie denerwują i nie ma tego sznurka. Jak widzicie, nie ma tego gdzie zamocować, nie ma, bo to jest wersja numer Blazer 1.0. I tym akcentem kończymy. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie łapę do góry, napiszcie komentarz. No komentarze to i tak będziecie pisać, jak chcecie katalog Blazera, więc wyjdzie nam z tego jeden fajny odcinek. No a my dalej polujemy, dalej się będziemy gdzieś tu za byków szukać, dalej będziemy czekać na rykowisko. Myślę, że jutro atakujemy dalej, tak? Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze jakiegoś fajnego byka upolować. Także ja Wam mówię daszbur i do zobaczenia w kolejnym odcinku.